Ten suplement podobno obniża poziom cukru jak lek na cukrzycę. Przynajmniej tak twierdzą reklamy. W internecie można znaleźć opinię, że berberyna działa jak metformina, pomaga schudnąć, poprawia cholesterol i naprawia metabolizm. Brzmi jak suplement idealny. Tylko jest jeden problem. Część tych twierdzeń jest mocno uproszczona, a część po prostu przesadzona. Dlatego w tym filmie sprawdzimy 3 rzeczy. Czy berberyna naprawdę działa, jak działa w organizmie i kiedy jej stosowanie może mieć sens, a kiedy absolutnie nie zastąpi leczenia. Zostań do końca, bo pod koniec powiem też, jakie są najczęstsze błędy przy jej stosowaniu. Jeśli takie merytoryczne, oparte na biologii analizy są dla Ciebie wartościowe, zostaw subskrypcję. Ten kanał nie straszy, tłumaczy. Berberyna to związek chemiczny należący do grupy alkaloidów roślinnych. Oznacza to, że jest naturalną substancją produkowaną przez niektóre rośliny i ma realne działanie biologiczne w organizmie człowieka. Najczęściej pozyskuje się ją z roślin z rodzaju berberys. W medycynie tradycyjnej była stosowana od bardzo dawna, głównie w Azji, m.in. przy problemach trawiennych czy infekcjach. Dzisiaj berberyna funkcjonuje przede wszystkim jako suplement diety, który najczęściej promowany jest jako wsparcie dla metabolizmu i kontroli poziomu cukru we krwi. I tutaj warto podkreślić jedną ważną rzecz. To nie jest witamina ani składnik odżywczy, którego organizm potrzebuje do życia. Berberyna to substancja aktywna, która wpływa na różne procesy metaboliczne. Dlatego jej działanie jest przedmiotem badań naukowych. Najczęściej omawiany mechanizm działania berberyny dotyczy aktywacji enzymu o nazwie AMPK. Brzmi bardzo technicznie, ale można to wyjaśnić prosto. AMPK działa jak metaboliczny czujnik energii w komórkach. Kiedy zostaje aktywowany, organizm zaczyna efektywniej wykorzystywać energię i poprawia się sposób, w jaki komórki radzą sobie z glukozą. Aktywacja AMPK wiąże się m.in. z większym zużyciem glukozy przez komórki, mniejszą produkcją glukozy w wątrobie, poprawą wrażliwości na insulinę. To właśnie dlatego berberyna często pojawia się w kontekście insulinooporności i cukrzycy typu 2. Ale to nie jedyny mechanizm. Badania sugerują także, że berberyna może wpływać na mikrobiotę jelitową, czyli bakterie żyjące w naszych jelitach. A coraz więcej danych wskazuje, że mikrobiom ma duże znaczenie dla metabolizmu, regulacji glukozy i gospodarki lipidowej. Krótko mówiąc, istnieje kilka biologicznych mechanizmów, które mogą tłumaczyć jej potencjalne działanie metaboliczne. Najczęściej cytowane badania dotyczą wpływu berberyny na glukozę we krwi. W części z nich obserwowano spadek poziomu glukozy na czczo oraz poprawę wskaźnika HbA1c, który pokazuje średni poziom cukru z ostatnich kilku miesięcy. Niektóre badania sugerują także poprawę parametrów lipidowych, np. spadek poziomu trójglicerydów lub cholesterolu LDL. To są wyniki, które sprawiły, że berberyna stała się tak popularna w świecie suplementów. Trzeba jednak zachować pewną ostrożność. Wiele badań nad berberyną obejmuje stosunkowo małe grupy uczestników, a ich jakość metodologiczna bywa różna. Czasami stosowane są też różne dawki i różne formy tej substancji. Dlatego choć wyniki są obiecujące, nie oznacza to jeszcze, że mamy tak silne dowody, jak w przypadku leków stosowanych w diabetologii. Czy berberyna działa jak metformina? To jedno z najczęściej powtarzanych haseł w internecie. Czasami można przeczytać, że berberyna jest naturalną metforminą. To bardzo duże uproszczenie. W niektórych badaniach rzeczywiście obserwowano podobny kierunek zmian metabolicznych, np. spadek poziomu glukozy. Ale metformina to lek, który był badany przez dziesięciolecia w ogromnych badaniach klinicznych obejmujących tysiące pacjentów. Berberyna natomiast jest suplementem diety i liczba wysokiej jakości badań jest znacznie mniejsza. Dlatego najważniejsza rzecz, którą trzeba zapamiętać, jest bardzo prosta. Suplement diety nie jest zamiennikiem leczenia farmakologicznego. Często można usłyszeć, że skoro coś jest naturalne, to na pewno jest bezpieczne. To nie zawsze prawda. Najczęstsze działania niepożądane berberyny dotyczą przewodu pokarmowego. U części osób pojawiają się bóle brzucha, biegunki albo dyskomfort jelitowy. Berberyna może również wpływać na działanie enzymów wątrobowych odpowiedzialnych za metabolizm różnych leków.
W praktyce oznacza to, że może wchodzić w interakcję z niektórymi lekami. Dlatego osoby przyjmujące leki na stałe, zwłaszcza na cukrzycę, nadciśnienie czy choroby serca, powinny skonsultować jej stosowanie z lekarzem. Podsumowanie. Berberyna to interesująca substancja, która rzeczywiście wykazuje działanie metaboliczne. Badania sugerują, że może wpływać na poziom glukozy, wrażliwość na insulinę oraz niektóre parametry lipidowe. Jednocześnie trzeba pamiętać, że nadal mówimy o suplemencie diety, a nie o leku z bardzo silną bazą dowodową. Dlatego berberyna może być potencjalnym wsparciem metabolizmu, ale nie powinna być traktowana jako zamiennik leczenia. Jeśli interesują Cię materiały, w których oddzielam fakty od marketingu suplementów, zostaw subskrypcję i daj znać w komentarzu. Jestem też ciekaw jednego. Czy słyszeliście wcześniej o berberynie? A może ktoś z Was ją stosował? Dajcie znać pod filmem, chętnie przeczytam Wasze doświadczenia. Do zobaczenia.